Jedna zła pozycja nie powinna być w stanie zniszczyć Twojego konta, a większość traderów właśnie tak traduje. Jeśli ryzykujesz za dużo, to szybko stracisz konto, a jeżeli za mało, to prawdopodobnie nigdy nie wyjdziesz poza schemat. Bo w tradingu nie chodzi o to, żeby mieć rację, chodzi o to, żeby przetrwać wystarczająco długo, aż przewaga zacznie działać. Zacznie być po Twojej stronie. Dzisiaj pokażę Ci, że to nie jest takie proste i schemat typu 1% na trade nie zawsze działa. A już na pewno nie dla każdego. Dobra, więc tak, większość ludzi zaczyna trading od szukania czego? Na przykład idealnego setupu, szukają wskaźników, czego jeszcze szukają? Jakichś strategii typu ICT, sztuczna inteligencja, no i oczywiście płacą za kursy. No i co, wiadomo, że płacą za te kursy, natomiast większość tych osób, które sprzedają takie kursy, nie widzieli grosza z rynku, szukają czegokolwiek zamiast zacząć od początku, od podstaw. A podstawy to jest przede wszystkim money management, to jest przede wszystkim spokój na rynku, to jest przede wszystkim poznanie siebie. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że masz serię strat, na przykład 5 pozycji w plecy, nie? A to jest całkowicie normalne w tradingu. Ryzykując 10 czy 20% na pozycję, taka seria strat wykończy każde konto, a może być przecież sytuacja, że się pogubisz na rynku, że chwilowo przestaniesz go rozumieć. W takich sytuacjach najważniejsze to przetrwać na rynku, chronić swój kapitał. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. I na przykład robisz, dajmy na to, 5 czerwonych dni. Dajmy na to, że ryzykujesz 10% na trade. Nawet robiąc po jednej pozycji dziennie, przypuśćmy, nie? Że masz na tyle mental ogarnięty, że robisz tą jedną pozycję i się wycofujesz, nie? No to teraz sytuacja tego typu, że po 5 dniach jesteś w plecy 50%. No i wtedy, w mojej opinii, pojawia się duży problem, ponieważ jesteś praktycznie martwy psychicznie, nie myślisz racjonalnie, nie potrafisz sobie z tym poradzić, ze swoimi stratami. I to jest ten moment, w którym ludzie zaczynają odgrywać się na rynku, popełniać głupie błędy, żeby tylko odzyskać utracony kapitał. Natomiast w takiej sytuacji wystarczy trochę matematyki, bo zobaczcie, to jest prosta matematyka. Strata 10%, potrzebujesz 11% zysku, żeby wyjść na plus, tak, na jakikolwiek plus. Strata 20%, potrzebujesz 25%, żeby wyjść, wrócić do gry, tak? Strata 50% to już jest aż 100% kwoty do zrobienia, żeby odzyskać to, co straciliśmy. Bo zobaczcie, jeżeli nie rozumiecie takiego przykładu, to przypuśćmy, że macie $500, 1000, niech będzie $1000. I teraz tak, tracicie $500, 50% kapitału, 50% straty, to się równa oczywiście $500. Natomiast teraz, żeby wrócić do poprzedniego stanu, wy musicie zrobić 100% kapitału, bo wasze 500 to jest aktualny depozyt. To jest wasze 100% teraz. A więc zobaczcie, jak sytuacja diametralnie się zmienia. Teraz macie 100 do zrobienia. Straciliście 50%, a musicie 100% ulepić z mniejszego kapitału, co jest trudniejsze, tak? Myślę, że każdy to rozumie. I tutaj zaczyna się problem, bo im większy drawdown, tym trudniej wrócić do gry. Dlatego ja osobiście nie myślę o tym, ile mogę zarobić, bo to sprawa trzeciorzędna, czwartorzędna. Myślę o tym, ile mogę stracić i jak chronić swoje konto, swój mental przed głupimi decyzjami. A teraz odwrócimy trochę temat, nie? I na przykład pobawimy się taką sytuacją, kiedy rozgrywamy na przykład swingi. I dla przykładu chcemy rozgrywać tutaj shorty, tak? Mamy fajne miejsce, jest high, jakiś tam high i poniżej tego high chcemy rozgrywać shorty. Natomiast nasze pozycje chcemy przetrzymywać po długim interwale, tak przypuśćmy, że rozgrywamy od tego gapa albo jeszcze tam niżej gdzieś poziomy. Upatrzyliśmy sobie jakiś tam poziom, na przykład 27 000, no i chcemy rozgrywać swinga, tak? Bo z naszej analizy wynika z większego interwału, że tutaj będzie dłuższa rozgrywka. I teraz taka osoba, która ma większy kapitał, która rozgrywa swingi, może sobie pozwolić na sytuację tego typu, że rozgrywa nawet 20-30% swojego depozytu. Ponieważ zobaczcie, przypuśćmy, że teraz otwiera pozycję 5% swojego depozytu. Albo nawet 3%. Zróbmy to tak, na przykład 3%. Teraz cena podchodzi wyżej, tutaj sobie otwiera 5%. Cena podchodzi wyżej, tutaj otwiera sobie znowu 5%. Czyli lekko griduje, tak? Czego się nie robi w day tradingu, ale sytuacja, kiedy macie większy depozyt, kiedy rozgrywacie swingowo i wasza pozycja na przykład z 10% czy 15% ryzyka zrobi 50%, to risk ratio dalej się zgadza. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz przypuśćmy, że to jest nasz ostatnie miejsce nasze do zebrania pozycji, nie? No i przypuśćmy, że tutaj zbieracie sobie pozycję 10%. Macie łącznie 20%. To wszystko tworzy wam 23%. No i targetujecie zysk, nie wiem, 50%, 60% waszego depozytu i tak dalej. Różne są strategie, różne swingowe pozycje się otwiera.
Natomiast nie patrzy na to, ile to procent jest, bo to równie dobrze może być 5%, może być 10%, może być 15%. Teraz kto komu zabroni rozgrywać w ten sposób, tak? Oczywiście wiadomo, że to jest już jazda troszkę po bandzie, ale no sytuacja wygląda tak, że nikt nikomu nie zabroni tak rozgrywać. Czy ja jestem jakby fanem tej strategii? No nie, ponieważ ja jestem fanem strategii takiej, kiedy na przykład high jest przetestowane i tutaj otwieram pozycję na przykład 3%, nie? I teraz te 3% zrobiło mi jakiś zysk i tutaj otwieram znowu 3%, przypuśćmy, ale ja jestem w zysku. Znowu rynek idzie w dół, otwieram tutaj na przykład 2%, bo im niżej, tym zmniejszam ryzyko sobie, nie? Teraz zobaczcie, te pozycje wszystkie puchną i ja dokładam zysku. Jestem fanem takiego rozegrania. Natomiast znam osoby, które właśnie rozgrywają lekko gridując, ale zbierając na przykład okrągły poziom, nie? Czyli otwierają tu jakieś pozycje, tu gdzieś mają, przypuśćmy, stop lossa i wtedy leci wykres w dół lub dostają stop lossa, tak? Więc są różne podejścia naprawdę. Więc też nie ma co się zamykać i spotkałem się na przykład na X-ie, jakiś gościu mi tam, ekspert oczywiście od tradingu, próbował udowodnić, że tylko 5%, czy tylko 3%, czy tylko 1% profesjonaliści otwierają na pozycję. No, nie zgodzę się z tym, bo zauważcie, jeżeli macie dla przykładu depozyt $20,000, to tutaj ryzykujecie, albo zrobimy inaczej, jeżeli macie depozyt $20,000, to macie depozyt na tyle mały, że możecie zaryzykować więcej, na przykład 5% na rozgrywkę z tego depozytu. Natomiast mając $200,000, nie zaryzykujecie tych samych procentów. Nie zaryzykujecie 5%, tylko to będzie, przypuśćmy, 0,3% albo 0,5%, czy na przykład 1%, tak? To będzie sytuacja tego typu, że będziecie, każdy trader, który wie, o czym mówię, który miał z tym do czynienia, no to będzie zmniejszał to ryzyko, jeżeli proporcjonalnie będzie rósł depozyt. Natomiast będzie zwiększać ryzyko, jeżeli ten depozyt jest mniejszy, ponieważ sumarycznie no, trzeba zainwestować tutaj, zaryzykować w tym przypadku, jeżeli macie 20,000 więcej niż w tym przypadku, żeby uzyskać ten sam efekt, tak? Więc to zależy wszystko od preferencji, od tego, na czym komu zależy, nie? Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Dobra, a co w przypadku na przykład, kiedy są rany? Spotkałem się z tym też podejściem, nawet nasz wielki trader Zaorski, oczywiście w cudzysłowie, kiedyś robił takie rany, to chyba od niego nawet wyszło te rany, że macie 10,000 depozytu, dzielicie to na 10 części, co już Wam daje 10%, czyli to jest $1,000 i z tego $1,000 ryzykujecie na przykład 50%, ryzykujecie na jedno zagranie 50%, to daje nam kwotę $500, tak? To jest $500, bo 50% z 1000, a $500 z 10,000 to jest po prostu 5%. Czyli to nic nie zmienia, ale jeżeli daje Wam to troszkę ograniczenie w tym przypadku, że nie przewalicie całego depozytu, jeżeli Was emocje troszkę poniosą. Wiadomo, zawsze się da dopłacić i to nie jest żadne rozwiązanie, ale też takim systemem rozgrywają traderzy. No i co w tym przypadku? No ryzykujecie 50%, tak? No ale sumarycznie, jeżeli wasz kapitał to 10,000, to ryzykujecie tylko 5%. I to jest też trochę błędne zrozumienie tego money managementu i strategii rozgrywania swojego kapitału. Więc największym problemem z dużym ryzykiem nie jest nawet finansowy, tylko jest taki psychologiczny. Emocjonalne reakcje, które występują najczęściej. Emocjonalne reakcje, które ja jakby definiuję, takie 3 najważniejsze, to paniczne zamykanie pozycji, czyli wykres nagle robi jakiś dump nie w twoim kierunku i ty w panice zamykasz po prostu pozycję, nie? Zamiast trzymać się swojej strategii, swojego planu. Odgrywanie się na rynku, czyli coś nie wyjdzie, mamy jakąś stratę jedną, drugą, przypuśćmy, zamiast zakończyć dzień, no to wy co? No otwieracie pozycję sobie nawet w przeciwnym kierunku, czy cokolwiek, robicie jakieś głupie decyzje, co powoduje jeszcze większą stratę. Zwiększanie pozycji na pałę to też jest bardzo częsty problem, kiedy traderzy zamiast ograniczać ryzyko, to zwiększają swoje pozycje w nadziei, że odrobią straty, natomiast zwiększają pozycję wtedy, kiedy to nie jest ich dzień. Zwiększa się pozycję wtedy, kiedy zarabia się na rynku, a nie kiedy się traci. Wtedy, kiedy się traci, należy ograniczyć swoje pozycje i swój trading. Kiedy idzie dobrze, należy robić wynik po prostu. Kiedy ryzykujesz za dużo natomiast, no to sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ boisz się wejść w pozycję najczęściej. Znam traderów, którzy mam z nimi kontakt, którzy po prostu boją się wejść w pozycję. Nawet jakby ustawili mniejsze ryzyko, to też się boją, to już nie wiem z czego wynika. Jeżeli jest za duże ryzyko, z psychologicznego punktu widzenia, będą się traderzy bali właśnie wejść w taką pozycję. Przesuwasz stop lossy w nadziei, że zawróci, to jest też popularny problem i traderzy
mają tutaj stop lossa, no ale okej, no jeszcze chwilę przetrzymam, może zawróci. Jest zielona świeczka, znowu przesuwam stop lossa, bo może zawróci i tak niżej, 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 aż w końcu depozyt jest wykasowany. Zamykasz zyski za wcześnie, to też wiadomo, duże ryzyko, masz $200 czy tam $100 close pozycji, ponieważ no już zarobiłem, co nie? Zamiast przetrzymać tą pozycję, zmaksymalizować zyski, no to jest taka pozycja zbyt duża na to, żeby ją przetrzymać i żeby maksymalizować te zyski. No i prosty temat, panikujesz, czyli nie wiesz co robisz, otwierasz pozycję i zamykasz, otwierasz pozycję, zamykasz. Raz jeden kierunek, raz drugi, nie wiesz co robić po prostu. Więc to według mnie jest temat, a raczej schemat na brak kontroli. Jeżeli masz brak kontroli, a trady bez kontroli emocji nie ma przewagi, nawet z dobrą strategią nie będzie miał przewagi, no to taka sytuacja jest dla mnie bez sensu. Więc takie najważniejsze rzeczy, o których bym zaczął, to na pewno kontrola emocji, odpowiednie ryzyko dobrane do Ciebie oczywiście, przede wszystkim ochrona swojego kapitału, bo jeżeli nie macie kapitału, to nie macie pieniędzy, żeby rozgrywać rynek. To dotyczy tak samo propa. Oczywiście w propie to będzie się trochę inaczej spinać, bo jeżeli macie $2000 do straty, no to wy nie rozegracie tutaj 1%, nie? Bo to będzie $20, tylko musicie rozgrywać 10%. Czy tam przypuśćmy 5%, nie? No to 5% jeszcze nie jest źle. Jeżeli ryzykujecie 5% na pozycję, to jeszcze spoko, nie jest źle. Natomiast jeżeli ryzykujecie tutaj 50% na jedną pozycję, to nie będzie miało również sensu. Więc ograniczajcie te straty i róbcie wszystko z głową. To tak szybko podsumowując jeszcze, strategia zarządzania kapitałem to jest przede wszystkim klucz z zyskownego systemu. Nie chodzi o strategię wejścia, wyjścia, setupu, wskaźników i tak dalej. Chodzi o to, żeby umiejętnie zarządzać tym kapitałem. I czy 1% kapitału to jest zło? No nie, zależy jak to wykorzystamy. A czy 20% kapitału to jest zło? No nie, zależy jak to wykorzystamy. A czy 50% w przypadku rana, tak jak to pokazywałem, to jest zło? No nie, to zależy jak to wykorzystamy. Dlatego strategia nie jest ważna, czy to jest 1%, tak, czy to jest 2%, czy to jest 0,1%. Zależy kto jak rozgrywa rynek, na czym bazuje jego strategia. Ważne, żeby cały system Wam się ładnie spinał w jedną całość. To jest najważniejsze. Więc jeżeli ktoś mówi 1%, tylko 0,5%, tylko 2%, maksymalnie 3% na pozycję, to nie słuchajcie go. Zacznijcie od siebie, zacznijcie budować swój zyskowny system, tak żeby wszystko się spinało, żeby dało Wam to zarobić. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.